Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Mateusz. Cześć Kamil. Gdzie ostatnio nurkowałeś? Ostatnio to chyba na warsztatach na termach maltańskich. Naprawdę? Tak. Tam jeszcze jest woda? Bo ja czasem chyba na wakacje widziałem, że spuszczają. Wiesz co, to chyba mówimy o czym innym, bo mówimy o basenie. Tak, o basenie. Bo to są dwa zbiorniki, wiesz Kamil? No właśnie, ja nie z Poznania złodziej. Chociaż nazwa jest ta sama. No dokładnie. Ja właśnie tam chciałem być na Malcie, tak? To się nazywa? Tak, Malta. To tam wody nie ma. Jak nie ma? No spuszczają chyba na wakacje. Wiesz co, spuszczają tą wodę raz na jakiś czas. Tak, generalnie jest taka, jakby nie znam dokładnie szczegółów tej akcji, ale wiem, że takie rzeczy się dzieją, no. No dobra. Dzisiejszy temat odcinka: sprzątanie jeziora. Tak. Tutaj w Poznaniu czy w okolicy? To jest generalnie jezioro Kierskie, które należy do Poznania, więc no i tak i nie. Jakby obie odpowiedzi są poprawne. Dokładnie. Kawa z mlekiem czy bez? Tak. Tak. No dobra. Skąd w ogóle pomysł na posprzątanie jeziora? Wiesz co, pomysł się urodził bardzo spontanicznie. Któregoś dnia po prostu siedziałem w domu, rano wstałem, piłem kawę i napisałem na grupie tutaj Centrum Nurkowego: słuchajcie, czy może by fajnie było zorganizować taką akcję? No i spotkałem się z pozytywnymi odpowiedziami, że tak, to jest super świetna inicjatywa, ale że generalnie bym musiał to zrobić w miarę samodzielnie. No i tak pomysł urodził się bardzo spontanicznie. Stwierdziłem, że będzie to fajna okazja po prostu do zrobienia czegoś fajnego przede wszystkim w świecie nurkowym, ale i również dla społeczeństwa. Zdecydowanie, no bo w jeziorach jest dużo śmieci. Ostatnio rozmawiałem z Arturem z Art Dive na temat Zakrzówka, ile tam śmieci jest po wybudowaniu tych platform. Słuchałem trochę tego odcinka. No właśnie, to teraz rozumiem, że będzie podobna akcja tutaj, w Poznaniu, lokalna, będziemy sprzątać jeziorko. Tak, jezioro Kierskie. Mhm. Bardzo ładne to jest jezioro? Czy... Wiesz co, tak, stosunkowo ma bardzo fajną plażę. Jest też molow chyba, często uczęszczane. No i przede wszystkim jest to zbiornik, który jest w Poznaniu oblegany, jakby w sezonie, w szczycie sezonu, w wakacje, codziennie bardzo mnóstwo ludzi tam przebywa, przychodzi, wiesz, kąpie się, spędza czas, pali grille, więc siłą rzeczy też jest mocno zaśmiecone. No i jako społeczność nurkowa wpadliście na pomysł, posprzątamy to. Czy miasto was wspiera, czy to jest taka inicjatywa, robimy sami? Tak, generalnie zaczęło się od tego, że jakby inicjatywa poszła od nas. No i zaczęliśmy pozyskiwać jakby trochę sponsorów, trochę jakby organizacji, które mogłyby nam pomóc, więc miasto Poznań też również będzie w tym partycypować. To jest miasto Poznań Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wspiera nas w postaci odebrania przede wszystkim tych śmieci. No właśnie, żeby nie zostawić ich na plaży, rozumiem, nie? Tak, i żeby z powrotem nie wpadły do wody. Żeby nie? potem znowu sprzątać. Słuchaj, świetny pomysł, to koło się napędza, nie? Dokładnie, nie? No. Więc tak, i tutaj poza tym, że te śmieci odbiorą, to jeszcze dostarczą jakby sprzęt, rękawiczki do pomocy osobom, które będą sprzątać na powierzchni, bo jakby sama akcja nie tylko będzie opiewać na zbieraniu śmieci spod wody, ale i również okolicy w ramach Dnia Ziemi, nie? Bo Dzień Ziemi jest 22. Jakby nam nie udało się wtedy to zrobić, bo są święta, jakieś inne eventy, więc robimy to 12 kwietnia. Super. Czyli będzie sprzątanie na ziemi, czy osoby też nienurkujące mogą przyjść i pomóc, tak? Jasne, wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, starych, młodych, nienurkujących, jak i nurkujących. Jakby zespoły nurkujące, oczywiście będą sprzątać to, co jest pod wodą. Osoby, które będą chciały przyjść, pomóc z Poznania, z okolicy. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Dobra, powiedz mi, czy jakiś specjalistyczny sprzęt będzie potrzebny do wyciągania śmieci, czy raczej to, co złapiesz w rękę, to wyrzucasz na zewnątrz? Jak to w ogóle wygląda, tak? Czy ładujesz w kieszenie do suchara, bo nie sprzątałem jeszcze pod wodą, wyobrażam sobie, jak to działa, ale słuchacze mogą jeszcze nie wiedzieć. Czy jakimś wózkiem ze śmieciami jeździcie po dnie? Jak to działa? Tutaj kolega z Centrum Nurkowego chciał załatwić dźwig, ale niestety się nie udało. Znaczy, chcesz czołg wyciągnąć? Nie, tak szczerze, wygląda to mniej więcej tak, że zamówiliśmy takie worki raszlowe, dokładnie nie pamiętam tej nazwy, natomiast są to worki, tak jakbyś kupował ziemniaki, te takie siateczkowe. Generalnie zespoły, które będą nurkować, dostają takie woreczki, i to, co znajdą, będą w te woreczki wrzucać i
jakby nie potrzeba do tego super specjalistycznego sprzętu poza własnych rąk. No i jakby tak to się odbywa. Rozumiem, że raczej suchy skafander, bo to będzie zimne jeziorko? Wiesz co, mamy kilka osób zgłoszonych, które będą nurkować w piance, ponieważ nie mają uprawnień do nurkowania w suchym skafandrze, natomiast większość osób raczej pewnie będzie nurkować w suchych. Czyli tak naprawdę faktycznie dla wszystkich, nawet jak masz, nie wiem, OWD, cokolwiek, Tak. Możesz przyjść i pomóc. Minimalne uprawnienia to jest open water diver, potem jakby... No i chęci. I chęci przede wszystkim, tak, to jest najważniejsze. Spodziewacie się dużo śmieci? Ciężko powiedzieć, jakby patrząc na to, że nasze jezioro Kierskie jest bardzo oblegane, no myślę, że ilość może być spora, ale też na pewno spodziewamy się dużej ilości ludzi przede wszystkim. A powiedz mi, to w ogóle jezioro jest dosyć głębokie, płytkie? Nie znam dokładnie średniej głębokości, ale obszar, w którym będziemy sprzątać, to jest gdzieś mniej więcej do 10-12 metrów. Okej, czyli tak znowu, że granica OWD. Tak. Czyli dla każdego, kto zaczął nurkowanie, chce coś fajnego zrobić, może przyjechać. Tak. O której to będzie godzinie? Cały dzień? Jak to w ogóle wygląda? Startujemy mniej więcej około godziny 9. Będzie jakieś oficjalne przywitanie, rozpoczęcie eventu, na pewno kawa, herbata. Będziemy chcieli zrobić briefing dla nurków, tak, połączyć ich w pary, mniej więcej zgodnie z uprawnieniami i tak dalej, po czym jakby zespoły pójdą do wody, no to my będziemy odpowiadać za całą jakby logistykę, żeby też jak wyjdą, oczywiście im pomóc, wiadomo, nurkowanie, sport partnerski. Mniej więcej myślimy, że około godziny 14-14:30 skończymy jakimś takim oficjalnym ogniskiem, podziękowaniem dla przede wszystkim też sponsorów. Nie? Powiedz mi generalnie, jakbym chciał się wybrać na to sprzątanie, to muszę zabierać, nie wiem, swój sprzęt typu gazy, nie wiem, skafander raczej tak, ale automaty, nie wiem, i tak dalej. Czy jest możliwość, nie wiem, od was iść wypożyczenia? Powiedzmy, nurkuję, nie mam jeszcze swojego sprzętu, no a chciałbym wziąć po prostu udział, tak? Jasne. Wiesz co, dla pierwszych 10 osób tutaj Centrum Nurkowe Płetwa zapewnia w pełni za darmo, totalnie za free sprzęt wszelkiego rodzaju, czyli automat, cały sprzęt, maska, wszystko. I ten worek na ziemniaki. I worek na ziemniaki, dokładnie tak. Natomiast co do osób, które no jakby nie zdążyły się zapisać, ale mają swój sprzęt, bo też mamy trochę takich osób, które przyjadą ze swoim sprzętem, ładowanie butli mają za darmo. Tutaj będziemy mieli mobilny kompresor, którym będzie można nabić butlę sobie. Na miejscu. Na miejscu, dokładnie. Czyli tak naprawdę będzie można więcej niż pewnie jedno nurkowanie wykonać. Tak, spokojnie. planujemy 2 nurkowania zrobić. No to brzmi super. Rozmawiałem kiedyś z kolegą, który organizował takie sprzątanie śmieci, ale znowuż na Malcie i tam wyciągali opony od traktora. Tam, gdzie nie ma wody. Tak, tam, gdzie nie ma wody. Nie, no to ta Malta wyspa, gdzie jest woda, to wyciągali właśnie ciężki znowuż sprzęt, więc właśnie zastanawiam się, jak to będzie tutaj, czy raczej skupić się na, nie wiem, takich butelkach, puszkach i tak dalej, pewnie tym... Myślę, że tak, raczej w większości. Papiery no. po sneakersach pewnie. Których jest dużo. A nie wiem, nie znam tego akwenu, a jakbyście znaleźli sieci kłusownicze może, czy tam rzeczy, no nie wiem, po rybakach i tak dalej, po wędkarzach. Ciężko mi powiedzieć. Pewnie zakładam, że mogłoby to wyglądać w taki sposób, że gdyby coś takiego zostało znalezione, na pewno prosilibyśmy o poinformowanie nas na początku i potem zdecydowalibyśmy tak naprawdę, czy będziemy podejmować jakąś akcję, czy będziemy powiadamiać inne służby ku temu, żeby... A spodziewacie się znalezienia czegoś niebezpiecznego? Wiesz co, nie, ale było kiedyś takie przedsięwzięcie, że znaleziona została bomba w Jeziorze Kierskim. No. O, widzisz. Tak, i została też zdetonowana tutaj. Ale nie przez was. Jak nie przez nas? Znaczy wy detonowaliście? Nie, my nie detonowaliśmy, ale została znaleziona tutaj przez jednego z członków Centrum Nurkowego. No i teraz się zastanawiam, czy trzymać kciuki, że znajdziecie kolejną, czy jednak skupić się na butlach, tylko butelkach, nie? Wolałbym jednak nie. No tak, to może być... Niesie to za sobą bardzo duże ryzyko i to jest bardzo niebezpieczna akcja, jest bardzo jakby skomplikowana przede wszystkim. Nie? No tak. A powiedz mi, dużo osób jest chętnych w ogóle wziąć udział w takim wydarzeniu? Wiesz co, spotykamy się z bardzo fajnym odbiorem. Generalnie dużo ludzi pisze, że to jest super inicjatywa, że bardzo fajna akcja, że trzymają kciuki. Udaje nam się naprawdę załatwić fajnych tutaj sponsorów, ludzi, którzy nam pomagają w tym wszystkim. Tak jak wspomniałem, spodziewamy się sporej ilości osób, natomiast aktualnie około 150-170 osób jest zainteresowanych na Facebooku, z czego tam około 30-40, tak 35 bierze udział na zasadzie ma kliknięte, że przyjdę, że jestem. Nie? To
powiem tak, to naprawdę duża grupa osób. Tak. Liczyłem, że będzie tak, nie wiem, z 10 osób, a tu jak jest tyle zainteresowanych, to naprawdę dużo osób. To logistyka tego będzie ogromna w ogóle, nie? Jest to dość spore wyzwanie. Zwłaszcza odbiór tych śmieci, jeszcze support powierzchniowy, który to wszystko zbiera. Jest sporo roboty takiej związanej przede wszystkim z informacjami, ze zgrywaniem czegoś w terminie, wiesz, z załatwianiem różnych rzeczy. No, jakby jest sporo pracy z tym. Ciekawe mnie te osoby, które w piance będą nurkować, czy są przygotowane termicznie dosyć mocno. Pytali, jaka temperatura wody. No dziś mniej więcej 7 stopni. Okej. Okej. Nie to, żebym nie zachęcał, tak, ale ciepło się ubrać po wyjściu z wody, nie? Wiesz co, nurkowałem kiedyś w temperaturze średniej 5 stopni, w piance 7,5 mm z dociepleniem. No udało się, pół A jaka godziny. była temperatura na powierzchni wtedy? Na temperatura powierzchni była 14, 16 tak. mniej więcej. No, więc... Ja kiedyś padłem na pomysł, żeby zimą w piance zanurkować. Znam też takich. Pod lodem było spoko, dopóki nie wyszedłem, trzeba było się przebrać. Dokładnie. Jeszcze wiatr zawiał, więc support powierzchniowy niech rozpali ogniska, grille, nie Tak, poczeka, no, nie? będziemy nad tym czuwać zdecydowanie. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby w takim zimnym nurkowaniu ogrzeć. Ciepła herbatka. Dokładnie, ciepła Tak. herbatka, więc właśnie też zapraszamy osoby, które nie nurkują, bo mogą naprawdę mega pomóc tak, w tym wydarzeniu. Oczywiście. Nie? Fajnie, jakby tutaj jakaś pewnie dokumentacja fotograficzna spod wody była zrobiona. Będą fotografowie nurkowi? Czy trzeba Tego nie wiemy. Nie, tu się przydaliby. Tak wyobrażam sobie, że fajnie by było zobaczyć przed i po na przykład, nie? Co leżało na dnie. Dzięki za pomysł. Może No. spróbujemy to zorganizować. I wtedy może, wiesz, pokazać, że tak było, tak jest, my robimy dobrą robotę. Jak się to wydarzenie uda, bo to jest pierwszy raz, kiedy to robicie. Wiesz co, były takie organizowane wydarzenia już wcześniej, ale generalnie tak. Może warto myśleć o cyklicznym sprzątaniu. Wiesz co, jest taki pomysł, tak, żeby pozyskiwać ludzi, jakby, którzy chcą się w tym aktywizować, którzy chcą pomagać i chcielibyśmy, żeby przynajmniej raz w roku właśnie może wiosną, może jesienią, jakby nie wiemy do końca, ale chcielibyśmy to na pewno cyklicznie organizować, żeby takie wydarzenie też wpisało się może trochę, wiesz, w takim, jakby w miasto Poznań, w to, że chcemy to robić właśnie i taką coroczną tradycją, a może nawet uda się gdzieś kiedyś w przyszłości wyjść poza tutaj strefę Wielkopolski, może gdzieś dalej, no zobaczymy. Ja zapraszam do Łódzkiego, do Łodzi na wapienniki sulejowskie. Zawsze się coś znajdzie do poczyszczenia, że tak powiem. Jezioro jest dosyć dużym pewnie akwenem, tak? To nie jest jak basen, że jest jedno wejście. Nie, jest kilka plaż, tak. No właśnie, to w którym miejscu będziecie się zbierać, żeby to sobie tam trafiły, tak? Wiesz co, to jest plaża, to się nazywa Molo w Chybach i to jest plaża Molo Chyby po prostu. Czyli takie najbardziej lokalne, znane miejsce, bym powiedział, tak? Myślę, że jest jednym z najbardziej znanych tutaj w okolicy. Czyli tam będzie zbiórka o godzinie... Tak, o 9 startujemy. Tam będzie się wszystko odbywać. Tam będzie baza, tam będą osoby, które są... A ktoś przyjedzie, nie wiem, o 12, bo na 9, wiesz, za wcześnie. No to będzie być może mógł wziąć udział w drugim nurkowaniu, natomiast mamy ściśle określony harmonogram i chcielibyśmy się raczej go trzymać. No bo jakby wiadomo, w nurkowaniu też musimy to wszystko trzymać w ryzach, żeby... No tak, żeby bezpieczeństwo, briefingi. Dokładnie. Dużo osób, duży harmider może się okazać. Może się okazać. W ogóle jak miasto zareagowało na taki pomysł? Byli sceptyczni, czy wow, super pomysł? Nie, miasto bardzo, bardzo pozytywnie zareagowało. Generalnie oni też organizują w związku ze sprzątaniem świata jakby w kwietniu innych różnych eventów, natomiast dużo innych różnych eventów, ale powiedzieli, że super akcja i że jeżeli będziemy organizować takie wydarzenia cyklicznie, to chcieliby się nawet bardziej zaangażować w jakąś pomoc. No na ten moment jakby mają taki zakres wsparcia, o jakim powiedziałem, taki przyjęli, natomiast powiedzieli, żeby się z nimi kontaktować jakby zawsze w tej kwestii i że są super chętni do pomocy. Powiedz mi, czy taka osoba, która po raz pierwszy, nie wiem, przyjdzie sprzątać, powiedzmy, czy ona powinna się, nie wiem, czegoś obawiać, czy raczej właśnie taki owudziak może spokojnie pójść i wam pomóc. No wiesz, dużo jest zawsze obaw ludzi, czy ja dam radę, czy będę miał wyciągnąć ten worek, jak naładuję za dużo, nie wiem, butelek, puszek, czy dam radę się wynurzyć, czy się nie zaplączę gdzieś. No wiesz, ludzie mają różne, że tak powiem, obawy. Do tej pory było, pamiętam, fajnie, nurkowaliśmy, był instruktor nurkowania, który nas prowadził, no a teraz chciałbym się zaangażować, ale nie jestem pewien, tak? Czy będą tam też osoby, nie wiem, doświadczone, które pod wodą poprowadzą świeżaków, że tak powiem, którzy będą mogli pomóc w sprzątaniu. Wiesz co, mamy kilka osób już zgłoszonych z kursem Open Water, także tak jak wspomniałem, wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. No zakładamy, że ktoś jak ma Open Water, to potrafi nurkować pod tą wodą, czuje się w miarę okej, ale też jakby pamiętam po sobie, że jak
ja miałem ukończony swój kurs Open Water Diver, to ścieżka, żeby złapać tą pływalność, żeby złapać ten trym i tak dalej, troszkę to trwało. Natomiast nie będziemy na pewno nurkować głęboko przede wszystkim, więc będzie bezpiecznie. Będziemy się starali łączyć w pary tak osoby, żeby ktoś, kto jest mniej doświadczony, dostał osobę, która jest bardziej doświadczona i spokojnie, bez obaw mogli wyciągnąć te śmieci i fajnie się przy tym bawić. Przede wszystkim ideologicznie chcemy, żeby to wydarzenie było po prostu miłym, przyjemnym czasem do takiej integracji środowiska nurkowego i ogólnie całej tutaj okolicy miasta Poznania i wszystkich partnerów. A planujecie jakąś grywalizację, który nurek wyciągnie najwięcej kilo śmieci? Wiesz co, tak, jest taki pomysł. Próbujemy załatwić troszkę gadżetów od sponsora. Będzie waga i planujemy nagrodzić najlepszą, nie wiem, może jednego, może trójkę z osób, które wyciągną najwięcej właśnie w kilogramach, nie w gramach, no bo to ciężko. No i grywalizacja jest spoko, bo to naprawdę motywuje ludzi. No pewnie, nie? że tak. Ale od razu odradzam rzucanie własnych tych ciężarków na wagę, żeby oszukać, nie? Pierwsza moja myśl, nie? Balast na wagę. Nie wchodzi w grę. Dokładnie, nie? Support powierzchniowy będzie pilnował. Zdecydowanie. Mamy solidnych jurorów. Dobra. Przypomnij mi, kiedy to się odbędzie? Słuchaj, 12 kwietnia 2025 roku bieżącego Poznań Molochyby. I zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc. Dokładnie tak. Oczyścić jezioro, w którym nurkuje się, tak? Też się nurkuje, pewnie. Znaczy nurkować można wszędzie, nie? No tak. W zasadzie. W zasadzie tak. Ograniczeń nie ma, nie? Podobno ograniczenia istnieją tylko w głowie. Dokładnie, ale fajnie by było nurkować w czystym środowisku. To prawda. Więc mam nadzieję, że akcja się uda i będzie robiona w takim razie cyklicznie. To co, powodzenia w takim razie w akcji i jak mi się uda, to przyjadę w takim razie. Zapraszamy serdecznie. Dzięki. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.